Tak więc witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wam chciałbym pokazać, jak w GTA Online przedostać się do siedziby EA, FIB-u i w sumie innych wszystkich miejsc, które są ustawione wyżej niż niżej. W dużym skrócie można odpalić w tamtym miejscu autopilota, albo macie jakiegoś znajomego, który wam przytrzymuje Avengera i da radę wylecieć tam jetpackiem. Otóż właśnie, co będzie potrzebne? Na pewno wyżej wspomniany Avenger. Bez niego ani rusz. Znaczy, można jeszcze innymi sposobami, ale to jest jeden z moich, który wczoraj przez przypadek wymyśliłem. Dalej w tym Avengerze będzie potrzebna wam modyfikacja, czyli że będzie w środku jetpack, który został dodany w ostatnim DLC. Jeżeli mamy już te dwie rzeczy, możemy zrobić to oczywiście solo, jak ja pokazuję na odcinku. Oczywiście ze znajomym byłoby łatwiej, ale zakładamy, że większość osób gra samemu w GTA Online, więc pokazuję od razu tą ciężejszą opcję. Podlatujemy sobie na przykład do takiego okienka. Tutaj je widać ładnie. Jest takie okienko w siedzibie EA. Ustawiamy tył Avengera tak, aby był jak najbliżej tego okienka i odpalamy autopilota. Od czasu odpalenia autopilota, oczywiście tutaj on nie wchodzi, bo lekko haczymy o budynek, trzeba dobrze ustawić tego Avengera. I jak on się delikatnie odsunie, to od razu wtedy odpalamy tą opcję. I jak najszybciej musimy przebiec do ładowni i wylecieć jetpackiem. Dlaczego? Ponieważ Avenger na autopilocie samemu odlatuje sobie tak po prostu. Więc po prostu jak wam za daleko odleci, to już nie wlecicie. Będziecie musieli poprawić. Dlatego mówię, że ze znajomym jest łatwiej, bo może wam to przytrzymać. Ale jak widzicie, nam się udało. Jesteśmy w teksturze. Avenger już sobie gdzieś tam odlatuje. I teraz tu jest ważny krok. Musimy się po prostu tak wlecieć tym jetpackiem, abyśmy zahaczyli o jakieś tekstury. W tym przypadku myślałem, że tutaj już jest podłoga, ale jednak to jest dopiero sufit tegoże budynku. Więc musimy jeszcze się opuścić delikatnie i widzimy, już było światełko i zaczynamy się wbijać w tekstury. No i jesteśmy. Niestety takie wlatywanie jest nieco pobugowane, przez co będą znikać nam tekstury, ale można to łatwo rozwiązać po prostu odpalając pierwszą osobę. I kiedy jesteśmy w kamerze pierwszoosobowej, wszystko będziemy widzieć sobie. Ja tutaj sobie zaraz włączam też. O. Albo pod dobrym kątem, jeżeli się patrzymy. No i tutaj już sobie rozpocząłem dalsze nagrywanie, ponieważ tam już je wyłączyłem. O dziwo tutaj mi działało to w trzeciej osobie, no i możemy się rozejrzeć po tym budynku. No tutaj mamy jakieś telewizorki, czy tam ramki na obrazy, nie wiem co to jest. Bardzo fajne. Tutaj oczywiście to jest bardzo inspirowane siedzibą FIB-u, więc tak samo tutaj mamy te windy, które tam też były. Tutaj też są drzwi, przez które nie da się przejść. A propos FIB-u jeszcze w późniejszej części tego filmu zobaczycie. Tutaj też są te same biura, do którego myśmy wlecieli, tyle że są bardzo puste i nie widać przez szybę nic. Niestety, oczywiście w tym interiorze możecie czuć się bezpiecznie, że nigdzie nie wypadniecie, nigdzie nie ma pustych tekstur. No przez szybki też można sobie elegancko przenikać. Jakby większość ścian tutaj nie ma kolizji żadnych. Ale takie spoko miejsce, jak chcecie się gdzieś ukryć na sesji, może porobić z kogoś bekę czy coś w tym stylu. No tutaj też wyglądają przestrzeń tak, jakbyście mieli teraz spaść, ale nie spadniecie. Oczywiście przestrzelić to można, ale po prostu tam wejść się nie da, co zaraz też bardzo fajnie pokażę z wykorzystaniem sprinta. O, mimo że ja tam wbieguję, to i tak nie da się tam wejść. No i jeżeli tutaj sobie zaczniecie przenikać przez ściany, to mogą wam się zepsuć tekstury, tak jak mi teraz. Chociaż i tak się nie zepsuje jakoś bardzo, ponieważ cały czas wszystko widziałem, bo najbardziej jak mogą być zepsute, to właśnie w ten sposób, że nic nie będziecie widzieć, ale kamera pierwszoosobowa rozwiązuje ten problem. No i co? Może teraz coś o tej siedzibie FIB-u. Więc przejdźmy sobie do tego. Tak samo, podlatujemy sobie Avengerem, ja sobie tutaj usunąłem policję, żeby mi nie przeszkadzała helikopterkami swoimi. Znowu, ustawiamy się tyłem. W miejsce, w które chcemy się dostać. No, oczywiście trzeba uważać, żeby śmigiełka nie haczyły, ani nic w tym stylu. Ale jak już się ustawimy,
no to oczywiście odpalamy autopilota. Ja jeszcze tutaj sobie delikatnie poprawiam swoje miejsce, no i idę właśnie włączyć tego autopilota. Oczywiście w duże pojazdy trzeba wejść, nic innego. Odpalamy autopilota. Enter. Szybko trzymamy E, aby opuścić kokpit, wejść do ładowni. Kiedy już wejdziemy sobie, szybko lecimy pod jetpack, klikamy F i następnie W, aby jak najszybciej się wydostać. No i w ten oto sposób jesteśmy. I znowu ta sama sytuacja. Jeżeli zahaczymy o jakieś tekstury, możemy wiedzieć, że gdzieś dolecieliśmy. Jeżeli będziemy mogli sobie po prostu latać, to lepiej nie wysiadać, bo możemy lekko spaść. Dobrze, no i ja już tutaj zauważyłem, że gdzieś się dostałem. Jeszcze zobaczę, jak się mogę przemieścić. Czy na pewno jest to nawierzchnia, ale tak jest, więc sobie wysiadamy. No i jak widzimy, jesteśmy w tej bardziej zepsutej części budynku FIB. Niestety akurat strzeliłem się w takie miejsce, w której nie dostanę się do tej, że tak to ujmę, działającego miejsca, tam gdzie jeszcze nie jest zniszczone. Ale gdybym akurat wleciał jetpackiem właśnie na to piętro, które tutaj pokazuję, to byłaby szansa się tam dostać. Dlaczego? Ponieważ tam jest taka ala rampa. I przez tą rampę mógłbym sobie delikatnie jetpackiem podlecieć do góry i wtedy już bym mógł się tam znaleźć. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Oczywiście tu jest fajne okienko. O, właśnie ten Reaper. Tu jest takie okienko, z niego można strzelać. Może kogoś ustrzelicie nawet. Ja pamiętam, miałem swój odcinek na kanale, gdzie fajnie się tutaj strzelałem z policją, na przykład z helikopterami policyjnymi, też przednia zabawa. No ale tutaj jest ta rampa właśnie. Normalnie wskoczyć tutaj nie wskoczymy, ale jeżeli byśmy mieli jetpack właśnie w tym miejscu, od strony kasyna to jest, więc też Avengerem można spróbować tutaj wlecieć. Jeżeli jetpack byłby w tym miejscu, to spokojnie możemy się tam na górę dostać. No w moim przypadku tutaj jetpacka niestety nie ma, więc po prostu jedyne co mogę, to sobie odpuścić to miejsce, ponieważ nic z tego nie będzie. Więc sobie wrócimy, też pokażę wam, jak z tego można wyjść. Wyjście oczywiście jest tak samo proste jak wlecenie. Wystarczy po prostu jetpackiem podlecieć w odpowiednie miejsce. Jak już tam będziecie, no to bez problemu się wydostaniecie i wtedy można sobie po prostu wrócić do Avengera i odlecieć w hen daleko, gdzieś tam byście chcieli. Wiadomo, trzeba zejść na piętro niżej, gdzie byliśmy. Oczywiście ja już tutaj za bardzo nie zwiedziałem tej siedziby, ale jeżeli byście chcieli, to możecie sobie tutaj też wlecieć. Tak samo jak pokazywałem na poradniku. I sobie tutaj pozwiedzać. Oczywiście, jeżeli chodzi o lokalizację, centrum miasta, raczej na minimapie wszystko widoczne, raczej tych budynków ciężko nie zauważyć. No i oczywiście wracamy sobie do Avengera. Akurat wlecenie jetpackiem do Avengera nie należy do najłatwiejszych. Trzeba bardzo dobrze się wstrzelić. Ale to jest mniej więcej po lewej stronie tylnej części Avengera. Nad tym ale kółkiem. Jak sobie tak podlecicie. Widzicie, takie dwa kółka tu są. No i jak wlecicie sobie, no to jesteście. No i oczywiście najważniejsza rzecz. Polecam zdecydowanie to robić samemu, na samotnej sesji, bądź tylko ze znajomym. Dlaczego tak, a nie inaczej? No tutaj przykład z życia wzięty. Bardzo proszę. A jak to zrobić szybciutko? Taką samotną sesję, jak już taka sytuacja się nadarzy. Monitor zasobów. Odpalacie sobie. Tam będzie proces GTA 5. Wstrzymujecie sobie go na kilka sekund. Odczekujecie te wcześniej wspomniane kilka sekund. No i jak już odczekaliście, uważacie, że to wystarczy, wznawiacie ten proces i wracacie do GTA. Jak sobie już wrócicie, to zostanie się taki widok. Fajne, fajne. Też mi się podoba. Dzięki za oglądanie i widzimy się. Cześć!